Musiałam się chwilę zastanowić, rozejrzeć po domu, żeby znaleźć miejsce, w które mogę jeszcze upchać jakiś element na Wielkanoc. Po dogłębnej analizie wyszło mi, że mam jeszcze miejsce na drzwiach. I tu Was zaskoczę, bo mam miejsce na drzwiach wejściowych oraz na drzwiach od lodówki. I ten klasyczny, niewielki wianuszek właśnie tam wyląduje. No ale zaczynamy od jajek styropianowych, 6 bądź 7. Wszystkie dupki trzeba troszkę przeszlifować, nadziać jajka na patyczki i pomalować na biało. A teraz serwetka, jedyna serwetka, która wystarczy na wszystkie jajka i nawet troszkę wzoru jeszcze zostanie. Powinnam dostać gratulacje, ponieważ ten projekt jest bardzo ekonomiczny. Pędzelek, woda, no i trzeba tą serwetkę troszkę porozrywać. Narożniki zazwyczaj przyklejałam w całości, ale ten duży wzór, który jest na środku, porozdzierałam właściwie na kwiatuszki i listki. Wykorzystałam także motyw z pękań, on bardzo fajnie wygląda na tych jajkach. Zobaczcie, te pojedyncze kwiatki znakomicie pasują. Jeżeli będzie Wam wygodniej, to można ten wzór porozcinać. Nie ma to znaczenia, kwiatki są na białym tle i tych przecięć tak naprawdę nie będzie widać. Klej do dekupaż i przyklejam. No i tutaj lecę techniką choinki, czyli z przodu jajko jest piękne, a od tyłu, jakie takie, i tak będzie przyklejone do obręczy. Oczywiście każde jajko jest inne i myślę, że to stanowi o uroku tego wianuszka. Chciałabym, żeby wzór na jajkach nie wyglądał ciężko, więc zaklejam zazwyczaj tylko pół jajka, no a drugie pół będę uzupełniała. Albo z pękaniami, czyli tymi elementami z serwetki, albo zaraz co nieco domalujemy. O takich w pełni zaklejonych jajek jest naprawdę niewiele. W ramach różnorodności starałam się, aby w jajku zakleić głównie dupkę z jednej strony, żeby zakleić je do połowy, ponieważ drugą część chcę uzupełnić kropeczkami. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało. O, a tutaj technika choinki, tutaj ładnie, a z tyłu pusto. Gdy klej wyschnie, wszystkie jajka przemalowuję jeden raz lakierem akrylowym matowym. A teraz kropkowanie. Niebieska farba, wykałaczka i lecimy. Moje założenie jest takie, żeby na każdym jajku namalować kropeczki albo innej wielkości, albo w innym kolorze błękitu bądź niebieskiego. Uwielbiam komplety, ale nie lubię, gdy komplet składa się z identycznych rzeczy. Fajnie, gdy te rzeczy są różne, ale do siebie pasują. Jajka gotowe, wysuszone i mogę je poprzyklejać do obręczy. Takie obręcze oczywiście kupicie w sklepie Inspirello. Moja obręcz ma średnicę 18 cm. Wszystkie jajka ścinam z jednej strony, a powody ku temu są dwa. Po pierwsze, dużo wygodniej się je przykleja do obręczy, a po drugie, będą mi ładniej wisiały na drzwiach lodówki. Ale jeżeli nie chcecie tego robić, to oczywiście nie musicie. Albo możecie później dokleić te odcięte elementy, jak Wam pasuje. Ja od tyłu za chwilę dokleję jeszcze magnesy, żeby mi się mój wianek świetnie lodówki trzymał. Ale jeżeli wolicie go powiesić na przykład na drzwiach, no to może tych tyłów nie trzeba obcinać. Kokardki można normalnie przykleić, ale ja doszłam do wniosku, że dużo wygodniej jest je przypiąć po prostu szpileczką. Taka ładna szpileczka, która na końcu ma perełkę, to jeszcze dodatkowa ozdoba. Plus wielka, ogromna, elegancka kokarda u góry. I mój wianek lodówkowy świąteczny jest gotowy. Jak zwykle listę produktów, których używałam w filmie, zamieściłam w opisie wideo. A Was zapraszam na kolejną niedzielę, bo wtedy będzie następny film. Do zobaczenia!